Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń, premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Zapraszam. Po sukcesach ostatnich remake'ów gier z serii Resident Evil było raczej oczywiste, że Capcom będzie chciał stworzyć kolejne takie odświeżenia. Coraz więcej plotek wskazuje na to, że kolejnym tytułem, który doczeka się gruntownego liftingu, jest Resident Evil Zero. Ostatnio podobną informację przekazał serwis MP First, powołując się na swoje źródła, wedle których gra powstaje przynajmniej od 2024 roku. Wtedy to miały bowiem rozpocząć się prace z aktorami, wśród których znalazł się m.in. John McClaren. To właśnie on miałby wcielić się w jednego z protagonistów tego tytułu, Billy'ego Coena. Wspomniany serwis przywołuje też jedną ze zmian fabularnych, jakich moglibyśmy doświadczyć w remake'u. Jeden z nowych wątków miałby dotyczyć konduktora z początkowego etapu rozgrywki. W oryginalnej grze nigdy nie zobaczyliśmy tej postaci, ale w remake'u ma odegrać nieco większą rolę. Mielibyśmy także na niego natrafić w dalszej części gry. Główny wątek fabularny oczywiście pozostałby nienaruszony. Dodam jeszcze, że zwykle dobrze poinformowany leaker Dusk Golem uważa, że remake Resident Evil Zero miałby ukazać się na rynku dopiero w 2028 roku. W listopadzie na Steamie miał ruszyć wczesny dostęp do The Legend of Kimori, ciekawie zapowiadającej się gry osadzonej w XIII-wiecznej Mongolii. Twórcy postanowili opóźnić premierę w ostatniej chwili, ponieważ zaskoczyła ich popularność wersji demo. Jest dla nas jasne, że ogromnej liczbie osób demo się spodobało, ale uważamy, że przesunięcie premiery na marzec to dobra decyzja. Pozwoli nam to zbudować jeszcze lepszy fundament do dalszego rozwoju, gdy wejdziemy w fazę Early Access, a następnie rozpoczniemy wspólne tworzenie Kimori razem z Wami. Przypomnę, że The Legend of Kimori to produkcja stworzona z myślą o miłośnikach survivali i jazdy konnej. W grze wcielimy się bowiem w kurierkę przemierzającą mongolskie stepy. Żeby jednak wyjść z podróży cało, najpierw będziemy musieli rozplanować trasę i zabezpieczyć się przed różnymi niebezpieczeństwami. Przy okazji zajmiemy się dbaniem o zwierzęcego towarzysza, czy to w kontekście jego zdrowia, czy umiejętności. Jeszcze jedna informacja dotycząca przełożenia daty premiery, tym razem mowa o The Sinking City 2. Studio Frogwares ogłosiło, że ich najnowsza produkcja ukaże się w pierwszej połowie 2026 roku, a nie jak pierwotnie planowano pod koniec tego roku. Nie podano jednak dokładnej daty. Twórcy zapewniają, że dodatkowy czas pozwoli im jeszcze lepiej dopracować tytuł. The Sinking City 2 zachowa mroczny, Lovecraftowy klimat z pierwszej części, ale rozgrywka będzie wyglądała nieco inaczej. Grze ma być bliżej do survival horroru niż klasycznej detektywistycznej opowieści. Oznacza to, że zarządzanie ekwipunkiem i podchodzenie do starć z ostrożnością będzie jeszcze ważniejsze niż w jedynce. Sequel powstaje na silniku Unreal Engine 5, a jego akcja rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych lat 20. XX wieku. Gra zmierza na PC-ty i najnowsze konsole. 20 października na rynku zadebiutowała gra zatytułowana Lesaria Fantasy Kingdom Sim. To strategia czasu rzeczywistego z elementami RPG określana przez twórców jako duchowy spadkobierca Majesty. Zabawa w Lesaria polega na budowaniu królestwa w klimacie fantasy i poprowadzeniu go ku chwale. Rozgrywka polega na sprawowaniu pośredniej kontroli nad postaciami poprzez dawanie zleceń. Jeżeli jakaś jednostka uznaje za opłacalne, podejmie się zadania. Dotyczy to zarówno budowy kolejnych obiektów, jak i obrony królestwa. Dzięki temu tytuł jest bardziej nieprzewidywalny niż standardowe RTS-y. Warto zauważyć, że twórcy stworzyli grę tak, jakby była trzecią częścią serii Majesty, a nie jej klonem. Oznacza to, że w Lesarii znajdziemy także autorskie rozwiązania, jak nowy system walki czy opcję grupowania bohaterów w oddziały. W okolicach premiery tytuł zbierał bardzo pozytywne opinie na Steamie. W recenzjach gracze najczęściej zwracają uwagę, że Lesaria to po prostu solidny tytuł dla fanów Majesty, którzy natychmiast się w nim odnajdą. Twórcy zatrudnili nawet tego samego aktora, by podkładał głos królewskiemu doradcy. Z kolei wadą dla niektórych graczy jest brak trybu sandbox z prawdziwego zdarzenia. Części osób brakuje również trybu multiplayer. Na koniec dodam jeszcze, że do 3 listopada Lesaria dostępna jest na Steamie w naprawdę atrakcyjnej cenie 36,79 zł. Gra posiada polską wersję językową w formie napisów.
21 października na PC-tach i najnowszych konsolach zadebiutowała gra Ninja Gaiden 4. Pierwsze recenzje krytyków sugerują, że jest to powrót bardzo udany. Czwórka otrzymuje dobre oceny i jest chwalona za to, co najważniejsze: porządny system walki i świetne tempo rozgrywki. Dobrze oceniany jest również stan techniczny. Gra ma działać płynnie na wszystkich platformach docelowych, a jednocześnie prezentować imponujące detale graficzne. W recenzjach przewija się jednak krytyka w stronę fabuły gry, która jest rzekomo przewidywalna i nie wywołuje większych emocji. W agregatorze Metacritic średnia ocen czwórki to 82 punkty na 100 w okolicach premiery. Dodam jeszcze, że na platformie Steam tytuł zbiera bardzo pozytywne opinie od graczy. 21 października zadebiutowała strategia Jurassic World Evolution 3 od zespołu Frontier Developments, z miejsca zyskując uznanie graczy i krytyków. Omawiany tytuł pojawił się na PC-tach oraz najnowszych konsolach. Według agregatora Metacritic gra może pochwalić się średnią ocen wynoszącą 82 punkty na 100. Recenzenci zgodnie podkreślają, że Frontier Developments wyciągnęło lekcję z poprzednich odsłon serii. Dziennikarze chwalą przede wszystkim nowe mechaniki z młodymi dinozaurami, większe możliwości personalizacji parków oraz poprawioną kampanię. Krytycy zwracają uwagę jedynie na okazjonalne błędy techniczne i niedoskonałą sztuczną inteligencję. Równie entuzjastycznie Jurassic World Evolution 3 przyjęła społeczność graczy. Na Steamie tytuł dzień po premierze miał już 92% pozytywnych opinii, a w szczytowym momencie grało w niego ponad 21 tysięcy osób jednocześnie. Fani doceniają wprowadzenie młodych dinozaurów i większą swobodę w zarządzaniu parkiem, choć część narzeka na problemy z optymalizacją i kamerą. Jurassic World Evolution 3 już teraz wydaje się jednym z najmocniejszych kandydatów do tytułu najlepszej strategii roku i to nie tylko dla miłośników dinozaurów. Vampire the Masquerade Bloodlines 2 w końcu zadebiutowało i o ile już na starcie przyciągnęło dużą liczbę graczy, to wydaje się, że podzielają oni niepochlebne opinie recenzentów. W dzień premiery w szczytowym momencie w grze na Steamie przebywało ponad 27 tysięcy osób jednocześnie. Opinie na platformie Valve były jednak mieszane z delikatną tendencją wzrostową. Według społeczności Vampire the Masquerade Bloodlines 2 nie zasługuje ani na miano RPG, ani by nazywać je kontynuacją hitu studia z roku 2004. Odbioru produkcji nie poprawia wysoka cena oraz przestarzałość graficzna i technologiczna. Dodam jeszcze, że w agregatorze Metacritic średnia ocen publicystów wynosi 65 punktów na 100. Podobnie pod względem ocen radzi sobie rodzimy Painkiller. Najnowszą odsłonę przygotowało katowickie studio Anshar. Gra jest już dostępna na PC-tach oraz najnowszych konsolach. W momencie przygotowywania tego materiału opinie graczy na Steamie były mieszane, także aktywność użytkowników platformy Valve pozostawiała sporo do życzenia. W dniu premiery rekord w piku wyniósł ponad 800 osób bawiących się jednocześnie. Gracze przede wszystkim narzekają, że produkcja Anshar Studio nie ma zbyt wiele wspólnego z oryginałem sprzed lat. Ludzie opisują omawianą pozycję jako sztampowy shooter z fatalną fabułą. Jest kilka opinii, które chwalą choćby oprawę graficzną i działanie Unreal Engine 5. Wydaje się jednak, że tylko najbardziej zapaleni miłośnicy kooperacyjnych rozgrywek docenią tę produkcję. 22 października wczesny dostęp opuściła produkcja Be Castled. To gra strategiczna łącząca w sobie elementy gier typu City Builder oraz Tower Defense z akcją osadzoną w świecie fantasy i grafiką w stylu low poly. Tytuł został stworzony przez Mana Potion Studios, posiadające na koncie kilka małych produkcji. Wersja 1.0 zadebiutowała na PC-tach oraz konsolach marki PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. Do tej pory tytuł zgromadził bardzo pozytywne opinie na platformie Steam. Be Castled jest tytułem z akcją rozgrywającą się w czasie rzeczywistym oraz zmieniającym formułę zabawy systemem dnia i nocy. Za dnia zajmujemy się rozwojem zamku, swoich pracowników wysyłamy w różne zakątki mapy po surowce, tak jak drewno czy kamień, z których następnie konstruujemy potrzebne budynki. Z kolei każdej nocy jesteśmy atakowani przez siły ciemności. Czym dalej jesteśmy w grze, tym jest ich więcej i z tym lepszych jednostek składają się ich wojska. Jeśli dadzą radę zniszczyć naszą główną siedzibę, przegrywamy. Dispatch to gra z pogranicza strategii i narracyjnej przygodówki, w której wcielamy się w dyspozytora superbohaterów we współczesnym Los Angeles. W grze nie tylko reagujemy na kryzysy, przydzielając do nich właściwych herosów, lecz również pielęgnujemy relacje z kolegami i koleżankami. Za jej produkcję odpowiada Ad Hoc Studio, czyli niezależny zespół deweloperski założony przez byłych pracowników takich firm jak Telltale Games, Ubisoft czy Night School Studio.
Z uwagi na swoje portfolio ekipa skupiła się na przygotowywaniu produkcji skoncentrowanych na opowiadaniu historii. Omawiany tutaj Dispatch to jej pierwsze w pełni autorskie dzieło. Dodam jeszcze, że gra została podzielona na epizody. 22 października mieliśmy premierę pierwszych dwóch. Debiut kolejnych par przewidziano w odstępach tygodniowych. Łącznie Dispatch zaoferuje nam 8 odcinków. Tytuł pojawił się na PC-tach i konsoli PS5. Painted in Blood zadebiutowało we wczesnym dostępie wyłącznie na PC-tach 23 października. To przywodząca na myśl rodzimego Painkillera strzelanka pierwszoosobowa utrzymana w konwencji boomer shootera. W grze wcielamy się w postać, która eliminuje hordy przeciwników przy pomocy broni palnych i rozwijanych po drodze umiejętności. Rozgrywkę urozmaica system poczytalności. Sprawia on, że wygląd odwiedzanych przez nas miejsc zmienia się w zależności od naszych działań. Ponadto rosnąca lub malejąca poczytalność bohatera wpływa na mechanikę rozgrywki. Tytuł spotkał się ze skromnym zainteresowaniem. Na platformie Steam peak w dniu premiery wyniósł 36 graczy bawiących się jednocześnie. Warto jednak zaznaczyć, że 95% opinii przez nich wystawionych jest pozytywna. Zdecydowanie lepiej poradziła sobie gra Tormented Souls 2. Jest to sequel wysoko ocenianej gry przygodowej od chilijskiego studia Dual Effect. Podobnie jak poprzedniczka, produkcja została otrzymana w konwencji survival horroru. W dniu premiery pik graczy wyniósł 752 osoby bawiące się jednocześnie na platformie Steam. Tytuł zbiera też bardzo pozytywne opinie od użytkowników. W omawianej produkcji ponownie wcielamy się w znaną z jedynki Caroline Walker. Jej siostra Anna z niewyjaśnionych powodów ma podbite oczy, kaszle krwią i regularnie traci przytomność. Gdy okazuje się, że konwencjonalne środki nie pomagają, Caroline zwraca się ku siłom nadprzyrodzonym. Pod względem rozgrywki Tormented Souls 2 nie różni się zasadniczo od poprzedniczki. Poczynania protagonistki obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. W starciach z potwornościami tajemniczego miasteczka Puerto Miller bohaterka wykorzystuje samodzielnie wytwarzaną, prowizoryczną broń. Poza walką Caroline rozwiązuje zaś mniej lub bardziej skomplikowane łamigłówki. 24 października mieliśmy debiut Bleak Haven. To polski survival horror z widokiem z pierwszej osoby stworzony na Unreal Engine 5. Wcielamy się w nim w Tylera, którego poszukiwania zaginionego brata prowadzą na odległą wyspę będącą miejscem mrocznego kultu opanowanym przez humanoidalne stwory. Przygoda wiedzie nas przez różne zakamarki wyspy, na której znajdziemy m.in. ponure wioski, skąpane w mroku krypty i ruiny oraz podziemne komnaty. Eksplorując je stopniowo dowiadujemy się coraz więcej na temat wydarzeń mających tu miejsce i stawiamy czoła niebezpieczeństwom. Groteskowych przeciwników eliminujemy walcząc w zwarciu bądź korzystając z broni palnej. Trzeba mieć jednak na uwadze, że amunicja jest tutaj towarem deficytowym. Grudzień zapowiada się ekscytująco dla fanów uniwersum Avatar. Już 5 grudnia Ubisoft udostępni dużą aktualizację do Avatar Frontiers of Pandora. Najważniejszą nowością będzie możliwość obserwowania Navi z perspektywy trzeciej osoby, która to całkowicie odmienia doświadczenia płynące z gry. Zmiana kamery sprawi, że eksploracja Pandory i walka staną się bardziej widowiskowe i dynamiczne. Studio wprowadziło również poprawki wizualne, ulepszenia interfejsu oraz modyfikacje systemu walki, co przekłada się na płynniejszą i bardziej satysfakcjonującą rozgrywkę. Decyzja o trybie trzecioosobowym to efekt wsłuchania się w społeczność. Wcześniej wielu graczy wskazywało, że taki tryb znacząco poprawiłby komfort zabawy i zwiększył poziom imersji. Ubisoft wreszcie zareagował, a aktualizacja pokazuje, że studio bierze pod uwagę głosy fanów. 22 października ukazało się obszerne rozszerzenie do gry Vagrus: The Riven Realms zatytułowane At the Heart of Ruin. Niezorientowanym przypomnę, że Vagrus: The Riven Realms to niezwykle klimatyczna turowa gra RPG z domieszką strategii od niezależnego studia Lost Pilgrims. W grze wcielamy się w rolę tytułowego Vagrusa, czyli przywódcę karawany przemierzającego niegościnne tereny zniszczonego przez bogów Imperium. DLC At the Heart of Ruin wprowadza do gry przede wszystkim zupełnie nowy, niebezpieczny region wolny od dominacji Imperium. Tutaj przyjdzie nam przeżyć kolejną mroczną przygodę fabularną z kilkoma głównymi i krótszymi przygodami. Na graczy czekają kolejne zadania, w których będziemy musieli podjąć decyzje wpływające na przebieg historii. Do tego dochodzi cała masa nowych wrogów, od szalonych zbieraczy po przeklęte stworzenia. Jakby tego było mało, przyjdzie nam spotkać sporo nowych postaci niezależnych, z których część będzie można przyłączyć do naszej karawany. Dodatek do tej pory zbierał wyłącznie pozytywne opinie na platformie Steam.
Studio Hello Games powraca z kolejną aktualizacją do No Man's Sky, choć od wydania poprzedniej minął zaledwie miesiąc. Aktualizacja nosi nazwę Breach i jest już dostępna do pobrania na każdej z platform docelowych. Wprowadza ona do gry masę nowych części, które możemy zdobywać podczas szabrowania pozostałości statków kosmicznych zawieszonych w przestrzeni kosmicznej. Dodatkowe elementy wykorzystamy oczywiście przy rozbudowie własnych statków. Nowa aktualizacja to także nowa ekspedycja. Tym razem gracze udadzą się w kierunku mrocznej strony galaktyki, by zbadać złowieszczy układ fioletowych gwiazd. Nie zabrakło także pomniejszych udogodnień. Hello Games usprawniło systemy kolizji oraz przyciągania przedmiotów, a także ułatwiło nakładanie kolorów na statki budowane w warsztacie. Studio Warhorse ogłosiło datę wydania trzeciego rozszerzenia fabularnego do Kingdom Come Deliverance 2 noszącego tytuł Mysteria Ecclesia. Tytuł ukaże się na PC i najnowszych konsolach już 11 listopada i będzie ostatnią fabularną zawartością, jaka trafi do Kingdom Come Deliverance 2. Rozszerzenie zabierze nas do Sedlec, gdzie Henryk, jak to już ma w zwyczaju, wplącze się w kolejną intrygę. Bohater zabawi się w detektywa i wykorzysta swoje zdolności dedukcji do odkrycia, kto stoi za rozprzestrzeniającą się tajemniczą zarazą. Koreańscy twórcy zapowiedzieli grę, która może w przyszłości namieszać. Project Tal to pełnoprawna produkcja 3x, która łączy tradycję, mitologię i spektakularną akcję w jednym fantastycznym świecie. Twórcy opisują swoją grę jako RPG akcji dla jednego gracza, które czerpie inspirację z koreańskich masek Tal, czyli symbolu tamtejszej kultury, i przenosi je do monumentalnego uniwersum fantasy. Gracze wcielą się w bohatera walczącego z mitycznymi stworami, eksplorując otwarty świat przepełniony magią, tajemnicami i legendami Dalekiego Wschodu. Zwiastun, który właśnie możecie oglądać, zapowiada prawdziwą ucztę dla fanów dynamicznej akcji. System walki stawia na filmową intensywność i precyzję. Co ciekawe, jednym z filarów gry jest system towarzyszy, którzy reagują w czasie rzeczywistym na styl naszej gry i otoczenie. Każdy z nich ma własną osobowość i specjalizację, od wsparcia magicznego i leczenia, po walkę w zwarciu czy ataki dystansowe. W trakcie bitew dochodzić będzie do efektownych momentów współpracy. Gracz może uratować spadającego towarzysza, a w następnej sekundzie zobaczyć, jak ten tworzy magiczną barierę, by ochronić drużynę przed potężnym ciosem wroga. To rozwiązanie, które ma nadać pojedynkom taktycznej głębi i emocjonalnego wymiaru. Kratos Deep to pierwszoosobowa gra przygodowa zrealizowana w klimacie horroru. Gracz wciela się w pilota łodzi podwodnej, który został niezależnym śledczym pracującym dla agencji informacyjnej. Po anonimowym donosie dotyczącym ukrytego wypadku zostajemy wysłani, by zbadać tajemniczą działalność naukową pod wodą. Dzięki narzędziom badawczym zbieramy wskazówki, rozwiązujemy zagadki i sami decydujemy o kolejnych krokach w śledztwie. W atmosferze eksploracji, tajemnicy i rosnącego niepokoju odkryjemy przerażającą prawdę o zaginionym instytucie badawczym, który działał w niezbadanym regionie dna morskiego znanym jako Kratos Deep. Fani cyberpunkowych klimatów powinni zainteresować się Defect. Za ów projekt odpowiada studio Empty Vessel, w którym pracują twórcy odpowiedzialni swego czasu za takie marki jak Doom, Call of Duty czy The Last of Us. Defect powstaje na Unreal Engine 5 i ma być pierwszym dużym projektem Empty Vessel. Gra wyróżnia się unikalnym podejściem do imersji, zaawansowaną destrukcją otoczenia i klimatyczną ścieżką dźwiękową autorstwa Micka Gordona. Jak przekonują twórcy w Defect, każda ściana może zostać zniszczona, każdy typ amunicji inaczej reaguje z otoczeniem, a gadżety i narzędzia całkowicie zmieniają sposób, w jaki podchodzimy do starć. Twórcy obiecują dynamiczne, nieliniowe narracje reagujące na decyzje gracza w czasie rzeczywistym oraz świat, w którym nic nie dzieje się dwa razy tak samo. Akcja Defect rozgrywa się w ostatnim mieście ludzkości rządzonym przez bezlitosną AI o nazwie The System. To świat, gdzie przetrwanie wymaga brutalności, a każda frakcja, od skorumpowanych policjantów po bezwzględne gangi, walczy o władzę. Gracze mają wykonywać misje o otwartym charakterze, od przemycania broni przez likwidację celów, aż po odbijanie zakładników. Rozgrywka pozwoli wcielić się zarówno w samotnego stróża prawa, jak i członka czteroosobowego zespołu w trybach PvP lub kooperacji. Sigils of Nightfall to karcianka typu roguelike, w której walczymy o przetrwanie w turowych bitwach. Produkcję wyróżnia ciężki gotycki klimat, a całość została osadzona w apokaliptycznym świecie uznanej gry fabularnej Mork Borg. Podczas rozgrywki eksplorujemy mrożące krew w żyłach i przytłaczające lokacje przesiąknięte egzystencjalnym lękiem, moralną niejednoznacznością i brutalną grozą mrocznego fantasy.
Wybierając kolejne komnaty lochu, stawiamy czoła nieoczekiwanym wydarzeniom i maszkarom. Im dalej dojdziemy, tym lepsze nagrody mogą paść naszym łupem. Każda rozgrywka oferuje nowe wyzwania, ponieważ plansze są generowane proceduralnie. Ostatnio do łask wracają różnego rodzaju bijatyki. Kilka dni temu mogliśmy obejrzeć zwiastun jednej z tego typu gier, a mianowicie Marvel Cosmic Invasion. Twórcy ogłosili, że produkcja ukaże się 1 grudnia na PC-tach, a także konsolach PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. Gra opiera się na komiksowej historii Annihilation z połowy lat 2000, w której potężny Annihilus rozpętuje galaktyczną inwazję. Gracze wcielają się w bohaterów Marvela, aby powstrzymać tzw. Annihilation Wave, przemierzając kolejne planety pełne wrogów w klasycznej, dwuwymiarowej formule. Choć Marvel Cosmic Invasion przypomina tradycyjne side-scrollowe beat'em-upy, studio wprowadza nową mechanikę Cosmic Swap. Pozwala ona błyskawicznie zmieniać postać w trakcie walki, co dodaje dynamiki i pozwala łączyć ataki różnych herosów. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!